serdecznie. O ten film prosiliście bardzo często w wiadomościach. Mianowicie, jak już wiecie z tytułu, dzisiaj rozpracujemy sobie schemat ruchowy Swinga 360. Jeśli ktoś nie wie, co to jest za element, to jest to element dynamiczny w street workoutie, polegający na obrocie wokół własnej osi i złapania drążka ponownie. I jednym z najbardziej problematycznych obszarów tutaj w tym elemencie jest synchronizacja biodra, a raczej często jego brak wśród zawodników, wśród osób trenujących freestyle. I dzięki tym ćwiczeniom zawartym w tym materiale odblokujecie swój staw biodrowy, ogólnie całą dolną strefę ciała i połączycie ją w jeden schemat ruchowy zarówno z centrum, jak i z górą ciała. I słuchajcie, teraz macie dwa filmy, które Wam dokładnie zobrazują, o czym jest mowa w tym materiale. W pierwszym widzicie, jak biodro pracuje w swingu 360. To znaczy, o co tutaj chodzi? O to chodzi, że ruch rozpoczynamy od stopy. Stopa jakby zatacza ten ruch za siebie w kierunku rotacyjnym. Następnie otwiera się biodro, rotuje się odcinek piersiowy kręgosłupa, jak i włączamy do tego układ wzrokowy i następuje rotacja. W drugim typie tego swinga 360, tak zwanego z zablokowaną miednicą, widzicie, jak tutaj dominuje górna strefa ciała, która praktycznie zatacza całą rotację, to ona jakby rozpoczyna w ogóle ruch rotacji. I jak widzicie, dolna strefa jest praktycznie odłączona, ona jest nieaktywna, te nogi albo gdzieś na boki wywalają się w każdym kierunku, albo są po prostu jakby były nie od naszego ciała. Czyli my tutaj dążymy do tego, żeby ten element był jak najbardziej wydajny, nie męczący, lekki, no i przede wszystkim, żeby ten koszt energetyczny, jaki on ze sobą niesie, był jak najmniejszy. Swing 360 bazuje na schemacie rotacyjnym. I może się to wydaje, że jest to dość prosty schemat, jednak w każdym sporcie ten schemat będzie się różnił od siebie różnymi szczegółami. Szczególnie będzie ten schemat utrudniony dla osób, które wykazują tak zwaną sztywność funkcjonalną, czyli w ciągu dnia mało mają takiego wielopłaszczyznowego ruchu, dużo siedzą i też u osób, które głównie na treningu trenują elementy statyczne, gdzie ta pozycja statyczna i konkretna figura jest trenowana przez bardzo długi okres czasu, jeżeli byśmy to zliczyli sobie na treningu w ciągu tygodnia. I właśnie po czasie może dojść do tego, że pewne obszary w naszym ciele będą się po prostu funkcjonalnie usztywniały. Będą one traciły swoją naturalną ruchomość, swoistą ruchomość i warto te obszary po prostu z powrotem włączyć do ruchu, z powrotem odzyskać te zakresy, żeby w elementach czuć się bardziej swobodnie. No ale dobra, nie martw się, jeżeli w tym, co mówię, odnajdujesz gdzieś tam swoją technikę, bo właśnie ten film jest po to, żebyś poznał znakomite ćwiczenia na poprawę synchronizacji dolnej strefy z centrum, jak i z górną partią ciała. A to wszystko po to, żeby ten staw ramienny nie przyjmował tych nadmiernych obciążeń, jeżeli on pracuje w pojedynkę, a chcemy mu pomóc z kontrolą dolnej strefy i centrum, żeby ten ruch jak najbardziej był płynny, szybki i jak najbardziej wydajny. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, czyli pierwszy drill, jest znakomity do tego, żeby zrozumieć, o czym mowa. Kładziemy się na brzuchu z wyciągniętymi przed sobą rękoma. Najpierw odchylamy stopę, odchylamy biodro, jak widzicie tutaj już biodro odkręca się, otwiera do ruchu. Następnie delikatnie uginamy stawy łokciowe, patrzymy się w kierunku stopy, gdzie ta stopa się znajduje, ponieważ też wzrok w ruchu swinga 360 będzie miał bardzo ważny komponent. W tym właśnie momencie następuje szybkie przerolowanie, można powiedzieć po podłodze, czyli szybka rotacja. Wyciągamy mocno ręce przed siebie, dokładnie tak, jakbyśmy chcieli odwzorować ruch, jaki występuje na drążku. Zobaczcie, że nogi tutaj nie latają mi we wszystkie strony świata, tylko ja jak zaczynam już rotację, zaczynam przerolowanie, to szybko łączę je ze sobą. Drugie ćwiczenie w zasadzie polega dokładnie na tym samym schemacie, tyle że wykonujemy ten ruch łapiąc się niskiej poręczy. Będziemy tu także pracować nad kątem wykonania swinga 360, czyli będziemy starali się wykonać go bardziej, można powiedzieć, pod kątem 45 stopni niż pionowo. I zobaczcie, ta sama prosta zasada. Zaczynamy od otwarcia schematu od stopy, następnie rotuje się biodro i następuje
rotacja. Fajnie, jeśli uda Ci się już tak złapać drążek, żebyś wylądował w pozycji z wyprostowanymi ramionami i też, tak jak mówiłam wcześniej, pod tym kątem 45 stopni. Kolejne ćwiczenie, bardziej wzmacniające niż techniczne, będzie to odwodzenie kończyny dolnej z minibandem ustawionym nad kolanami. Bardzo często zdarza się tak, że nasze mięśnie odwodzące kończynę dolną, które oczywiście pracują też w ruchu rozpoczęcia rotacji, są osłabione. Więc też ciężko nam jest wygenerować jakąkolwiek szybkość, ponieważ nie ma co tej szybkości w tym ruchu nam wygenerować. Do tego znakomicie sprawdzi się to ćwiczenie akcesoryjne, które wzmocni Wasze mięśnie właśnie odwodzące staw biodrowy, m.in. mięsień pośladkowy średni. Pamiętaj, aby staw kolanowy znajdował się w lekkim zgięciu, miednica w pozycji delikatnej hip hinge, plecy proste, klata wypięta i cały kręgosłup w pozycji neutralnej. Ruch nogi powinien przebiegać lekko do boku oraz delikatnie do tyłu, tak aby miednica, tak aby biodro otworzyło się nam do tego ruchu, tak jak na drążku rotacyjnego. I kolejne ćwiczenie mające na celu poprawić Twoją kontrolę oraz połączenie dolnej strefy z górną strefą. Tutaj będziemy mocno skupiać się na pracy rąk, tak aby nie opadały one poniżej linii bioder i tak samo na pracy nóg, tak aby nie latały one na boki jak w śmigłowcu, tylko już po rozpoczęciu rotacji dążyły do tego, żeby ścisnąć się ze sobą, tak aby mięśnie przywodzące, przywodziciele zapracowały też w rotacji. I znów technika identyczna jak w przypadku dwóch pierwszych ćwiczeń. Tak samo rozpoczynamy ruch od stopy, odkręcamy biodro, następnie odcinek piersiowy i lądujemy miękko na tym przyrządzie, tak jakbyśmy chcieli złapać drążek. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, te wszystkie ćwiczenia akcesoryjne, które rozkładały nam konkretne fazy, konkretne segmenty, ich pracę w tym ruchu naszym głównym Swinga 360 mają sens, oczywiście są jak najbardziej skuteczne, ponieważ uczą nas właśnie łatania tych dziur w schemacie, z którym mamy problem. O tyle później staramy się wykorzystać je i włączyć do ruchu właśnie już w finalnym elemencie. Czyli teraz wykonujemy sobie takie próby, które powolutku będą nam tą technikę poprawiały. Najważniejszą rzeczą jest rozpoczęcie tej rotacji od stopy. Później będziemy poprawiać pracę nóg, żeby nie latały one na boki, pracę rąk, żeby nie opadały poniżej linii bioder. No i oczywiście przechodzimy do tego, że najważniejszą rzeczą jest po prostu powtarzanie, stała analiza, nagrywanie swoich prób i po czasie wyrobimy coraz to bardziej stabilny ruch bez odchyleń odbiegających od formy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej informacji, więcej szczegółów na temat dynamiki w street workoutie elementów dynamicznych, zapraszam do kursu Dynamika Poziom 1, gdzie znajdziecie zgromadzone wszelkie informacje na temat tych 18 najbardziej podstawowych elementów, z którymi rozpoczniecie przygodę z dynamiką. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że te ćwiczenia były przydatne. Jeżeli będziecie je gdzieś na swoich treningach próbować, możecie mi oznaczyć, możecie mi wysłać, jak te próby u Was wyglądają po tych drillach i przed tymi drillami. Żegnam się z Wami do kolejnego materiału.